Film Pięć koszmarnych nocy będzie miał swoją premierę w przyszły piątek. Czy jesteście gotowi? Czy wasze kina już sprzedają bilety w ogóle? Bo pewnie nie. Repertuar jest otwarty do czwartku 26 i dopiero we wtorek wieczorem będzie więcej. Chyba że przyspieszą sprzedaż, bo tak już niektórzy zrobili. Musicie czekać, musicie szukać po własnych kinach. Ale trzeba o tym filmie porozmawiać ostatni raz, tak na ostatnią chwilę przed premierą. Czego w ogóle oczekiwać od tego filmu? Co tam zobaczymy? Jaki to będzie horror? Dlatego mam dla was takie lekkie, szybkie, niespoilerowe Q&A na ten temat. Słyszeliście o takiej serii Gear 5 Nights at Freddy's? Właśnie robią film dokumentalny o Freddym Fazbearze o nazwie 5 koszmarnych nocy, więc warto na to spojrzeć. Krążyły informacje, że premiera będzie miała miejsce 26, ale nie ma takich pokazów z tego, co sam znalazłem. Premiera jest w przyszły piątek, 27 października, tak samo jak na całym świecie. Na film wpuszczałem od 15 roku życia, bierzcie to pod uwagę. Jeśli boicie się spoilerów, to macie naprawdę sporo powodów, żeby na to teraz uważać. Klipy promocyjne przedstawiają dużo scen z filmu, różne informacje wyszły, to tu, to tam, sporo teorii na necie się pojawiło. Niektóre twisty to samo studio Blumhouse zaspoilerowało, więc zaskoczeni zostaną tylko ludzie, którzy wcześniej o tym filmie nie słyszeli. A poza tym, w środę będą przedpremierowe pokazy w Anglii. W czwartek film trafi na streaming Peacock, więc pewnie nawet zdjęcia będą już wtedy po internecie krążyły. I dopiero w piątek będzie można na film pójść. Jeżeli chcecie wejść w ten film zupełnie bez spoilerów, to już teraz musicie na to uważać. No i przypomnę tak bardzo ogólnie, bez szczegółów, jak ma ten film wyglądać. Będzie to adaptacja pierwszej gry FNAF. Mike zatrudnia się jako stróż nocny we Freddy's, ale opiekuje się też swoją siostrą. I jako, że nie znalazł jej niańki na noc, bierze ją za sobą do pizzerii, żeby tam się mogła przespać. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby to nie był FNAF. Animatroniki w nocy budzą się do życia. Mike będzie musiał walczyć o własne życie, ale też bronić swojej siostry. Więc jest to mniej więcej historia z FNAF 1, ale bardziej rozwinięta z dodatkowym twistem. No i to już prowadzi nas do pierwszego, bardzo często zadawanego pytania, czy film będzie zgodny z fabułą FNAF 1? No, jak widać z tego krótkiego opisu, nie będzie. A jakbym wszedł w szczegóły, to byłoby jeszcze więcej poważnych różnic między jednym a drugim. Żeby było jasne, film będzie bardzo luźną interpretacją pierwszej gry FNAF. Podstawa jest taka sama, są klasyczne animatroniki, jest stróż nocny we Freddy's, który walczy o życie. Skąd bierze motywy, pomysły, klimat tej pierwszej gry? Doda do tego jakieś nowe rzeczy, pozmienia coś, poukłada inaczej. No i razem z Blumhouse spróbuję zrobić z tego ciekawą nową historię. Gra FNAF 1 opowiada historię jednej osoby, która nawet słowem się przez całą grę nie odezwie. Dokładna adaptacja byłaby tutaj bardzo trudna do zrobienia. Film na pewno na zmianach zyska, dostosują tam historię pod wielki ekran i rozwiną niektóre tematy. Najważniejsze w adaptacjach jest to, żeby zachować ducha oryginału. Jeżeli to będzie, to zmiany mogą mieć miejsce. Teraz zostaje nam tylko zaufać, że autor serii rozumie swoją serię i tyle. Następne pytanie, czy będzie dubbing? No, nie martwcie się, dubbingu nie będzie. Seansy są tylko i wyłącznie na 2D z napisami, nic więcej. Dubbing prawie zawsze jest bardzo krytycznie oceniany, a negatywnych komentarzy pojawiło się tym więcej z powodu polskiego tytułu. Ludziom nie podoba się 5 koszmarnych nocy, a wylaliby Five Nights at Freddy's po angielsku albo dosłownie 5 nocy u Freddy'ego. Ale tak według mnie polski tytuł jest bardzo spoko. Tytuły powinno się tłumaczyć, bo wtedy film trafi do większej grupy odbiorców, a chyba chcemy dla naszej ukochanej serii sukcesu. A 5 koszmarnych nocy to jest normalny tytuł. Według mnie lepiej siedzi na języku niż 5 nocy we Freddy's czy u Freddy'ego. Na pewno nie jest taki straszny, jak go malują. A po drodze jest świetny, żeby z niego memować. Mam teraz tylko nadzieję, że w napisach nie pojawi się żadne ciekawe tłumaczenie, jak na przykład książki miały restaurację Misia Freda, ale no, dostaniemy napisy, a nie dubbing. Tyle. Dalej. Czy film będzie miał w sobie wskazówki fabularne? No, to jest pytanie. Czy film rozwiąże debaty, które po fandomie krążą? Może. Może rozwiąże ugryzionego dzieciaka, może poda modyfikację Williama, nie wiemy tego jeszcze. Ale powiem tyle, nie nastawiajcie się na to. Nie o to chodzi w oglądaniu filmu w kinie. Blumhouse, Scott, Emma Tammy, każdy aktor, oni pracowali nad filmem, a nie nad jakąś podpowiedzią fabularną. Film to film. Będzie miał swoją historię, może będzie kłócił się z tym, co przedstawiam gry i nic w tym złego, bo zrobili to, co uznali za najlepsze. Tak się na tą historię patrzcie. Film to film i z takim nastawieniem idźcie do kina. Czas na teorię przyjdzie znacznie później. Bardzo ważne pytanie, czy w filmie pojawi się Freddy Fazbear? No, z tego co słyszałem, ale nie mówcie nikomu, okej? Będzie w filmie. Pytanie piąte. Czy film 5 koszmarnych nocy pokaże 5 koszmarnych nocy? Wątpliwości są. Ogólny zarys filmu brzmi tak, jakby to miała być jedyna noc i nic więcej, może 2, ale nie wiemy, jak dokładnie to będzie wyglądało i tego się dopiero dowiemy po fakcie. Są różne założenia, różne teorie, które rozciągają film na 5 różnych nocy, ale nie będziemy tego pewni przed premierą i to jest właśnie taki bardzo fajny temat, który nie powinien zostać zaspoilerowany. Czy to zrobią? Jak to zrobią?
Będzie bardzo fajnie na to spojrzeć już w kinie, bo może znaleźli jakieś kreatywne rozwiązanie, a może nic nie znaleźli i tytuł nie będzie miał żadnego sensu. Tak też jest spoko. Bardzo mnie ten temat ciekawi. Najważniejsze pytanie. Czy film będzie dobry? Miejmy nadzieję, że tak, ale to pytanie nie jest takie proste, jak się zdaje. Nie ma filmu, który każdemu się spodoba. Czy studio zrobiło dobrą czy złą robotę, to jest jeden temat, a czy tobie ten film siądzie, to jest drugi temat. Ja sam fanem horrorów nie jestem, więc ja sam się martwię, że mi nie siądzie. No ale co poradzić, zobaczymy. Na ten film czekamy od lat, więc oczekiwania mogą być bardzo wygórowane i na to trzeba uważać. Nie stawiajcie temu filmowi jakichś bardzo konkretnych oczekiwań, że to musi się wydarzyć, tak ma to wyglądać, bo wtedy raczej na pewno będziecie zawiedzeni. Pozwólcie autorom opowiedzieć ich historię na ich własny sposób, a potem dopiero zastanówcie się na tym, czy ten film wam się podobał, czy nie. Widziałem już wiele zmartwień nad tym, że film jest traktowany jako horror-komedia. Kina tych słów używają. I nic w tym złego, jeśli mają na to dobry pomysł. Nie traktujmy tego jakoś sucho, że to musi być mocny, poważny horror, bo to znowu jest bardzo specyficzne na oczekiwanie. FNAF nigdy nie był jakimś super mocnym, super brutalnym horrorem. The Bite of 87 został wprowadzony jako czarny humor w pierwszej grze. Fazbear Entertainment jest nierealistycznie bezduszną firmą i to jest ta seria, która zrobiła egzotyczne masła czy pikle. Z opisów wynika raczej, że możemy się spodziewać takiego campi horroru, który wyolbrzymia swoje motywy i jest czasem dosyć absurdalny. Bezduszny Fazbear Entertainment jest, wydaje mi się, dobrym przykładem, co to jest to campi. Taki cheesy, ale w pozytywnym znaczeniu. Dlatego też, czy film będzie dobry? Nie wiem jeszcze, co Blumhouse ugotowało. Może tak, może nie, ale najlepsze szanse, żeby się dobrze bawić, masz wtedy, jeżeli nie robisz sobie wygórowanych albo bardzo specyficznych oczekiwań. Dajcie im szansę, tyle mam na ten temat do powiedzenia. Kiedy drugi film? Scott i Blumhouse planują zrobić trylogię. Matthew Lillard powiedział już, że podpisał umowę na 3 filmy, ale nie oznacza to jeszcze, że 3 filmy dostaniemy. Wszystko zależy od opinii publicznej, od tego, czy pierwszy film się przyjmie, czy zarobi, czy będzie sens robić więcej. Wydaje mi się, że zarobi na spokojnie tylko dlatego, że seria jest taka popularna. Masa osób na ten film pójdzie, ale może wciąż będzie kijowym. Wszystko się może wydarzyć. Planują więcej filmów, ale niekoniecznie te więcej filmów zrobią. Blumhouse ogólnie szybko swoje filmy montuje. Kręcili go na początku roku, wypuszczą go jeszcze pod koniec tego samego roku. Jakby się rozkręcili, to mogliby mieć drugi film na Halloween za rok, ale pewnie jeszcze nie mają gotowego scenariusza, a pamiętajcie, scenariusz do pierwszego filmu zajął im 7 lat. To jest główny problem do przeskoczenia. Muszą go napisać, muszą upewnić się, że na pewno nie chcą pisać go od nowa, muszą zamówić animatroniki, muszą zatrudnić aktorów, a teraz w ogóle strajki aktorów wciąż trwają. Nie spodziewajcie się tego filmu zbyt szybko, może za 2 lata. Może później, może wcześniej. 5 koszmarnych nocy 2 ma bardzo dobre szanse się wydarzyć, ale to dla nas jest jeszcze daleka przyszłość, nie spodziewajcie się go już teraz, zaraz. Póki co skupmy się na pierwszym filmie, a po filmie skupmy się na gierkach, które jeszcze w międzyczasie będą wychodziły. Teraz wychodzi Help Wanted 2. No i tyle mam do powiedzenia na temat filmu, tyle pytań znalazłem w internecie. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam do sekcji komentarzy i spróbuję coś tam jeszcze odpowiedzieć, ale no pamiętajcie, film jeszcze nie wyszedł, ja tego filmu nie widziałem, więc nie spodziewajcie się do mnie żadnych szczegółów na ten temat, nie znam ich po prostu. Jeżeli chcecie posłuchać teorii, to zapraszam was do mojego filmu sprzed 3 miesięcy, w którym analizowałem drugi trailer. Chyba że nie chcecie spoilerów, wtedy tego nie róbcie. W takim wypadku zapraszam was do obejrzenia któregoś filmu na temat DLC Ruin do Security Breach, które ostatnio wyszło. Na przykład ogólne omówienie historii tej gry. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia w kinie na 5 koszmarnych nocach.